Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Akademii Dziergania La Gauche My Passion. Ja się nazywam Iza Jagosz i dziś chciałabym Wam zaproponować udział w pełnowymiarowym kursie, z którego dowiecie się, jak wydziergać taki oto prosty, oversize'owy, grubaśny sweter z dekoltem w serek albo jak kto woli w szpic. To z całą pewnością może być Wasz pierwszy sweter, ponieważ bardzo dobrze nada się dla początkujących dziewiarzy, dla początkujących kniterów. Jest łatwy, prosty, nieskomplikowany, a wszystkie techniki potrzebne do tego, żeby go wydziergać, poznacie w kursie. Ale jeżeli pierwszy raz w życiu trzymacie w dłoniach druty, to pamiętajcie, że najpierw trzeba odrobić wszystkie lekcje z elementarza dziergania La Gauche My Passion. Link do playlisty znajdziecie w górze ekranu albo w opisie pod kursem. Wtedy wydzierganie takiego grubasa będzie lekkie, łatwe i przyjemne. 2 grubości włóczek Highland, a co za tym idzie 2 grubości swetra, 2 długości swetrów i 2 grubości drutów, a z kursu dowiecie się, jak sobie poradzić z odpowiednim dopasowaniem szerokości, długości do Waszych potrzeb, oczekiwań i do Waszej sylwetki. Zanim jednak pójdę dalej, muszę Was poprosić o kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Po drugie, koniecznie przeczytajcie opis, który znajduje się pod tym kursem, bo tam znajdziecie nie tylko timing. Kurs jest dosyć długi, więc jeżeli będziecie chcieli wrócić do kolejnych jego części, warto skorzystać z tego właśnie, co znajduje się poniżej. Po trzecie, pamiętajcie, że będę Wam proponowała bardzo konkretne grubości włóczek i tylko takich grubości dotyczył będzie ten kurs, więc nie będę odpowiadać na pytania, co zrobić, jeżeli ma się włóczkę cieńszą o X, Y bądź Z. Po czwarte, zostawcie dobry komentarz, jeżeli podoba Wam się moja praca, a jeżeli nie, to po prostu poszukajcie sobie lepszej, takiej, która będzie Wam bardziej odpowiadać. No i wreszcie po piąte, obejrzyjcie ten kurs od początku do końca. Przeróbcie sugerowane lekcje z elementarza dziergania, a dopiero potem zadawajcie mi pytania. Bardzo często bowiem zdarza się, że pytacie o to, co w kursie zostało wyjaśnione. No i ostatnia rzecz, zanim rozpoczniemy, będę mówić po polsku, ale zawsze możecie włączyć napisy w innych językach lub te napisy wyłączyć, jeżeli Wam się wyświetlają, a nie są do niczego potrzebne. I rzecz ostatnia, przygotowałam dla Was również specjalny plik PDF z opisem wykonania, taki, który można wydrukować i zawsze mieć pod ręką. Warunki otrzymania tego pliku znajdują się również w opisie do tego kursu. Przeczytajcie je dokładnie. W zależności od tego, jaki sweter będziecie chcieli wydziergać, potrzebna Wam będzie włóczka. Ta wersja kremowa, która ma około 72-73 cm długości i około 66 cm szerokości, to wersja wydziergana z włóczki Highland 10 i zużyłam na nią niecałe 13 motków. Włóczka Highland 10 to włóczka, która w jednym takim motku ma 60 metrów bieżących nici, jest przeznaczona na druty numer 10, a wielkość próbki określona przez producenta na etykiecie mówi, że 10 oczek i 12 rzędów dzierganych ściegiem jerseyowym da nam kwadrat o długości boku wynoszącym 10 cm. Żeby wydziergać krótszą wersję z włóczki Highland 10, która ma 57 cm, około 57 cm długości i 61 cm szerokości, będziecie potrzebować 10 takich motków. No i teraz uwaga, jeżeli poszukujecie zamienników, zdecydujecie się wydziergać ten sweter z innej włóczki, szukajcie takich motków, które w 100 gramach mają 60 metrów bieżących nici. Do dziergania z włóczek Highland 10 potrzebne Wam będą druty w europejskim rozmiarze 10 mm. Jeżeli zdecydujecie się na wersję grubszą z włóczki Highland 12, to różowy sweterek. On w moim wypadku ma długość około 74 cm, szerokość około 61-62 i do jego wydziergania wykorzystałam 12 motków włóczki Highland 12. Włóczka Highland 12 w jednym takim motku ma 40 metrów bieżących nici, jest przeznaczona na druty w
europejskim rozmiarze 12 mm, a rozmiar próbki z etykiety producenta mówi, że z 8 oczek i 10 rzędów ściegiem jerseyowym wydziergamy kwadrat o długości boku wynoszącym 10 cm. Do dziergania swetra z włóczki Highland 12 potrzebne Wam będą oczywiście druty w rozmiarze 12 mm. Zarówno włóczki, jak i druty kupicie oczywiście w moim sklepie na www.lgmp.pl. Do zszywania potrzebna będzie igła. Polecam taką oto metalową z dużym uchem igielnym. Przydadzą się nożyczki i mały pomocnik w postaci takiej oto agrafki. Ale ona nie do końca jest potrzebna, bo możecie wykorzystać dowolną agrafkę, którą macie już w swoich zasobach w domu. Mam nadzieję, że wszystko jasne, włóczka i druty gotowe. Jeżeli tak, to nie zostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do wspólnego dziergania. No dobrze, ale od początku. Jeżeli potraficie nabierać oczka, to możecie pójść dalej. Jeżeli oczek nie potraficie nabierać, na dobry początek przeróbcie 2 lekcje z elementarza. Link do tych filmów znajduje się gdzieś tutaj w górze ekranu. Pokazuję tam 2 metody nabierania oczek. Wybierzcie jedną z nich, tą, która najbardziej Wam odpowiada. Jakiej jednak metody nie wybierzecie, pamiętajcie, żeby nabierając oczka, rozciągając te 2 nitki, regulować sobie wielkość każdej takiej pętelki. Chodzi o to, żeby ona była równa, żeby one były równe. Pamiętajcie, że w ten sposób możecie to oczko sobie docisnąć do drutów albo zostawić je trochę niżej. Jeżeli zrobicie coś takiego, nie dociśniecie tej nitki tak, żeby ta dolna krawędź była równiutka, to i dolna krawędź swetra nie będzie wyglądała zbyt estetycznie. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli zostawię to gdzieś o tutaj. To oczko znów docisnę. Robi się tutaj taka nieładna linia. Dokładnie tak samo wygląda to w tej drugiej metodzie. Tutaj też dociskamy sobie równiutko każdą pętelkę tutaj na dole, tak żeby ta krawędź dolna równo się układała. Dla potrzeb próbki nabieramy 11 oczek, no i rozpoczynamy dzierganie ściągacza jedno prawe, jedno lewe. Po co? Po to, żeby tych oczek prawych i lewych się nauczyć. Zaczynamy od przerobienia pierwszego oczka i po przerobieniu tego pierwszego oczka tą nitkę tutaj trzeba sobie pociągnąć, po to, żeby nam się to pierwsze oczko zakotwiczyło. No i dziergamy oczka prawe, oczka lewe, oczka prawe, oczka lewe. I do tych oczek prawych i lewych już za moment wrócę raz jeszcze. Ja przerobię sobie pierwszy taki rząd. A potem drugi i trzeci. Poszłam nawet dalej, bo przerobiłam też 4., 5. i 6. I teraz pokażę Wam, jak przerabiać oczka prawe i lewe, ale też pokażę Wam, że te oczka prawe i lewe dziewiarze, niterzy na całym świecie przerabiają w różny sposób, w zależności od tego, kto ich uczył i gdzie mieszkają. W naszym kręgu kulturowym bardzo popularne jest przerabianie oczek techniką wschodnioeuropejską, zwaną też techniką słowiańską albo techniką babuni. I oczka wschodnioeuropejskie, jak sama nazwa wskazuje, otwarte są w kierunku na wschód. Przerobię najpierw pierwsze 2 takie oczka i od razu pokażę, że zawsze pierwsze i ostatnie oczko, nie tylko w ściągaczu, również w ściegu jerseyowym, przerabiamy ciasno, to znaczy po przerobieniu tego oczka dociskamy sobie tutaj nitkę. Będzie nam potem prościej zszywać. No i zobaczcie, oczko prawe wschodnioeuropejskie skierowane na wschód ułożone jest w ten sposób, że ta nitka oczka idzie sobie od strony lewej dłoni przez drut tutaj w kierunku dłoni prawej, do tyłu, w prawą stronę, w kierunku prawej ręki. I oczko prawe wschodnioeuropejskie przerabiamy w taki sposób, że wbijamy drut w ten sposób na przestrzał i wyciągamy nitkę. Tak wygląda oczko prawe. Oczko lewe
W obu technikach ułożone jest dokładnie tak samo i ta nitka oczka wędruje w przeciwnym kierunku niż to miało miejsce w przypadku oczka prawego, czyli tutaj od strony prawej dłoni przez drut w kierunku dłoni lewej. W ten oto sposób. I oczko lewe wschodnioeuropejskie przerabiamy w ten sposób, że też wbijamy drut od tej strony w to oczko i tak przepychamy nitkę na drugą stronę. Ta metoda wschodnioeuropejska jest praktycznie jedna i bez względu na to, gdzie mieszkają osoby posługujące się nią, przerabiają oczka tak samo. Czyli oczko prawe, drut na przestrzał tutaj za tą tylnią nóżkę i wyciągamy pętelkę, a oczko lewe o tak właśnie. Jeszcze raz, oczko prawe otwarte na wschód, do tyłu i oczko lewe. Ostatnie oczko prawe. Przerobimy jeszcze jeden rząd tą techniką. Po lewej stronie pierwsze oczko to oczko lewe. Znów po przerobieniu tego oczka dociągam nitkę i przerabiam dalej. Oczko prawe wschodnioeuropejskie i oczko lewe. Prawe, lewe. Jeszcze raz prawe. Lewe. Prawe. Lewe. Prawe. I lewe. Przy dzierganiu od prawej do lewej, takim płaskim, jakim dziergać będziemy ten sweter, ta metoda według mnie jest najprostsza, najszybsza, najbardziej intuicyjna. Ale uwaga, nie przyda się przy dzierganiu dekoltu, bo w momencie, kiedy zaczynamy dziergać w okrążeniach, trzeba będzie się już przełączyć na drugą technikę, w której oczka ułożone są w kierunku na zachód i która, jak zaraz zobaczycie, ma wiele odsłon. Jakiekolwiek by jednak te metody nie były, jedno je łączy. Oczka prawe ułożone są w kierunku na zachód. Znowu przerobię pierwsze oczko prawe techniką zachodnioeuropejską. To jest pierwsza z metod, bo tak jak powiedziałam, jest ich kilka i oczko lewe. No i teraz zobaczcie. Oczko prawe zachodnioeuropejskie ułożone jest w kierunku na zachód, otwarte jest w kierunku na zachód i tutaj ta nitka oczka wędruje sobie od strony naszej prawej ręki, prawego drutu do tyłu w kierunku dłoni lewej. Otwarta jest w kierunku na zachód i takie oczko prawe skierowane na zachód przerabiamy, wbijając drut tutaj od przodu w ten sposób. A oczko lewe, które wygląda dokładnie tak samo jak w technice słowiańskiej, tutaj też nitka idzie w tym samym kierunku, co w przypadku oczek prawych, czyli od strony prawej dłoni do tyłu w kierunku dłoni lewej. Przerabiamy w ten sposób, że nitkę mamy przed robótką i też wbijamy drut. Bardzo podobnie jak w przypadku techniki słowiańskiej, tyle tylko, że musimy przełożyć tą nitkę w ten sposób do tyłu. Nie tak, tylko tutaj od góry trzeba ją tam przepchnąć. No i są osoby, które tak jak ja pomagają sobie w tym momencie paluszkiem, a są takie, które robią to bez pomocy tego palca. Jeszcze raz, oczko prawe skierowane na zachód, wbijamy drut tutaj od przodu robótki, wyciągamy pętelkę i oczko lewe, nitka wędruje przed robótkę, wbijamy drut i w ten sposób przeciągamy na drugą stronę nitkę. Oczko prawe, nitka za robótką, wbijamy drut i wyciągamy pętelkę. Oczko lewe, nitka przed robótką, wbijamy drut i przeciągamy w ten sposób nitkę na drugą stronę. No to ćwiczymy. Oczka zachodnioeuropejskie, pierwszą ich odsłonę. Prawe, lewe.
prawe i jeszcze jeden rząd w ten sam sposób. To jest lewa strona robótki. Więcej na temat prawej i lewej strony robótki dowiecie się z filmu, który także znajduje się na playliście Elementarz i który zatytułowany jest Dwie strony robótki. Pierwsze oczko lewe, też po przerobieniu tego oczka dociskamy sobie tutaj tą pętelkę, dociskamy tą nitkę, żeby przerobić go ciasno. No i znów oczko prawe, oczko lewe, prawe, lewe. Przerabiamy w ten sposób kolejny rząd. To są takie dwie najpopularniejsze techniki, dwie najpopularniejsze metody. I o ile, przypomnę, w przypadku oczek skierowanych na wschód i techniki wschodnioeuropejskiej nie spotkałam się z żadną inną metodą przerabiania oczek, o tyle w tej technice zachodnioeuropejskiej, jak mówiłam już wcześniej, metod jest kilka. Przed chwilą pokazałam Wam taką metodę, w której nitka z kłębka wędruje po dwóch stronach robótki, raz jest za robótką, raz przed robótką, ale jest też w tej technice zachodnioeuropejskiej taka metoda, kiedy ta nitka zawsze jest za robótką. Pokazuję Wam to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje, ponieważ na YouTubie i w ogóle w czeluściach wszechnetu znaleźć będziecie mogli mnóstwo różnych filmów produkowanych przez osoby z różnych stron świata i z taką techniką możecie się w nich spotkać. Widząc ją, będziecie wiedzieli, że to zwykła technika zachodnioeuropejska. Możecie dziergać tak, jak to pokazywałam przed momentem. Oczka prawe w tej technice przerabia się normalnie, tak samo jak przed chwilą pokazałam. Różnica jest w oczkach lewych, nitka, tak jak powiedziałam wcześniej, w dalszym ciągu jest za robótką i wbijamy drut prawy w to lewe oczko w taki sposób. I teraz tym prawym drutem robimy taki oto zawijaniec, zawijamy tą nitkę i przeciągamy ją na drugą stronę. Oczko prawe skierowane na zachód normalnie i oczko lewe zawijamy na drugą stronę. Jeszcze raz. Prawe i lewe i na drugą stronę. Jeszcze inna metoda polega na tym, że nitkę z kłębka trzyma się nie w lewej, jak we wszystkich poprzednich metodach, a w prawej ręce. I wbijamy drut w ten sposób w oczko prawe, zawijamy prawą ręką nitkę na tym oczku i wyciągamy. I tutaj też trzeba sobie będzie tą nitkę dociągnąć. Teraz przenosimy nitkę z kłębka przed robótkę, wkładamy drut w kolejne oczko lewe i zawijamy nitkę, przerzucamy na drugą stronę. Trochę mi to na początku niemrawo idzie, ale jak się zacznie dziergać, to już później idzie spokojnie. Znowu nitka z kłębka do tyłu, drut w prawe oczko, zawijamy i na drugą stronę, nitka do przodu, drut w lewe oczko, zawijamy i przepychamy do tyłu. I znowu nitka do tyłu, prawe oczko, zawijamy i wyciągamy, nitka do przodu, oczko lewe, zawijamy i na drugą stronę przeciągamy. To jeszcze jedna wariacja na temat dziergania oczek skierowanych na zachód. Oczka prawe wyglądają jak taka oto jodełka, oczka lewe jak tego typu wężyk, przecinek, jak zwał, tak zwał. Oczka prawe na schematach oznaczone będą takim oto symbolem, a oczka lewe takim.
Poznaliście różne techniki przerabiania oczek prawych i lewych. Wybierzcie tę, która dla Was będzie najbardziej odpowiednia. Moje zdanie jest takie, że dobrze jest umieć przerabiać oczka jedną i drugą techniką, czyli zarówno te ułożone na wschód, jak i na zachód. Przy dzierganiu od prawej do lewej powtórzę, technika wschodnioeuropejska według mnie jest najbardziej intuicyjna, najprostsza i najszybsza, ale oczywiście możecie mieć na ten temat swoje zdanie, a umiejętność sprawnego przerabiania oczek ułożonych na zachód przydaje się w momencie, kiedy trzeba coś wydziergać w okrążeniach. Natomiast świadomość tego, jak powinny być ułożone oczka, przydaje się w takich momentach, kiedy trzeba coś spróć. Coś nie wyszło, prujemy dzianinę. No i co teraz zrobić z oczkami? Wystarczy nałożyć je na druty w dowolny sposób, tak żeby nam nie uciekły z drutów, brzydko mówiąc, żeby żadna z tych pętelek nie zniknęła. Nakładamy je na drut, łapiąc każde takie oczko. No i teraz, wiedząc, jak oczko ma wyglądać i w którą stronę ma być skierowane, będziemy sobie je przy przerabianiu kolejnego rzędu układać. Jeżeli dziergamy techniką wschodnioeuropejską, no to każde takie oczko prawe musi być skierowane na wschód. Tutaj jest w porządku. Oczko lewe wygląda jak należy. Przerabiamy je więc jak należy. Jeżeli dziergamy techniką zachodnioeuropejską i mamy oczko prawe ułożone w ten sposób, to sobie je teraz odwracamy w kierunku zachodnim, żeby przerobić po swojemu. Oczko lewe ułożone jest tak jak trzeba, więc przerabiamy je po prostu jak lewe. No i teraz mamy znowu oczko prawe ułożone na zachód. Jeżeli dziergamy techniką zachodnioeuropejską, to je po prostu przerabiamy. A tutaj zobaczcie, jest oczko lewe ułożone w przeciwnym kierunku. No to trzeba je odwrócić, żeby wyglądało tak, jak wyglądać powinno. I przerabiamy je albo techniką wschodnio, albo zachodnioeuropejską, w zależności od tego, jaką techniką dziergaliśmy. Tu mamy oczko prawe wschodnioeuropejskie, więc jeżeli dziergamy tą techniką, to po prostu przerabiamy je jak prawe, a jeżeli techniką zachodnioeuropejską, to odwracamy w kierunku zachodnim. I teraz mała uwaga, zanim ktoś zacznie marudzić, że mu się te techniki mylą. Jeżeli więc należysz do tej grupy osób, które mogą powiedzieć, wszystko mi się myli, wróć na początek tej sekcji. Raz jeszcze zobacz, jak się przerabia techniką wschodnioeuropejską oczka prawe ułożone na wschód i oczka lewe. Jak się przerabia techniką zachodnioeuropejską, jedną, drugą, trzecią, oczka prawe ułożone na zachód i oczka lewe. Wybierz jedną, poćwicz przerabianie oczek prawych i lewych w swojej ulubionej technice, a potem pamiętaj, jeżeli padnie komenda przerabiaj oczko prawe, to bez względu na to, co ja czy ktokolwiek inny pokazywać będzie na ekranie, ty przerabiaj oczka prawe, a gdy padnie komenda oczka lewe, tą techniką, której się nauczyłaś. Ćwicząc oczka prawe i lewe, wyprodukowaliśmy ściągacz, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. No to teraz popatrzcie, jak to wygląda na schemacie, bo tych schematów w dalszej części kursu trochę nam się pojawi. No i tutaj widzicie schemat przodu, swetra kremowego, wydzierganego z włóczki Highland 10 i z 57 oczek. W dolnej części mamy schemat ściągacza, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Nad każdą cyfrą albo nad każdym numerem pokazuje nam się symbol oczka, które należy przerabiać. I tutaj mamy jeszcze taką zieloną strefę dwóch oczek, oczka lewego i prawego. Ona pokazuje nam coś, co ja nazywam strefami powiększania i pomniejszania, bo o takie dwa albo wielokrotność dwóch oczek wasz sweterek po stronie tyłu i przodu będziecie mogli zwiększać albo zmniejszać. O tym jednak powiem w dalszej części tego kursu. Zwróćcie uwagę na numerację rzędów pojawiającą się po prawej i po lewej stronie schematu. Najczęściej te numery to numery nieparzyste, pokazujące prawą stronę robótki. Ale w górnej części schematu pojawią się również rzędy parzyste. Dla ułatwienia oznaczyłam je kolorem szarym. Jeżeli w danej części schematu pojawiają się tylko rzędy nieparzyste, oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że po lewej stronie robótki przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów, prawe jak prawe, a lewe jak lewe.
więcej na temat tego, jak rozumieć określenie prawa, lewa strona robótki i przerabiaj oczka tak, jak one schodzą z drutów, dowiecie się z filmu zamieszczonego na playliście Elementarz Dwie strony robótki. Na schematach pojawiać będą się również tego typu poziome strzałki. One oznaczają oczka prawe poziome, w jaki sposób dziergać oczka prawe poziome pokazuję również w dalszej części tego kursu. Wśród oznaczeń mamy również takie dwa znaczki. Pierwszy z nich z dwoma takimi przecinającymi się liniami, z których jedna pochylona jest w prawą stronę, oznacza dwa oczka przerabiane razem, jak prawe w stronę prawą, a te dwie przecinające się linie, z których jedna pochylona jest w stronę lewą, dwa oczka przerabiane razem jak prawe w stronę lewą. Takie środkowe oczko na schemacie, to środkowe oczko prawe, będzie tym oczkiem, które w pewnym momencie przeniesiemy na agrafkę. W górnej części schematu zwróćcie uwagę na to, że właśnie pojawiać będą się również rzędy parzyste, rzędy pokazujące lewą stronę robótki, ale tylko do pewnego momentu. Góra i tutaj znowu numeracja będzie taka jak w dolnej części tego schematu. I jeszcze wyjaśnienie, co będą oznaczały takie kropeczki. Najogólniej rzecz ujmując, one mówią i tak dalej, czyli rzędy 35, 7, 9, aż do rzędu 49 przerabiać będziemy tak jak rząd 33. Drugi schemat pokazuje wersję antracytową, tą skróconą i tutaj już nie mamy tego rzędu 3 kropków, tylko dolny fragment ściegu jerseyowego na schemacie pokazany jest w całości. Zmienia się ilość rzędów, bo w wersji antracytowej ja zamykałam oczka na ramionach po przerobieniu 70 rzędów w rzędzie numer 71. No to jeszcze ostatni schemat różowego sweterka dzierganego z włóczki Highland 12 i 43 rzędów. Czytamy go dokładnie tak samo jak pozostałe dwa schematy. Ja dla ułatwienia przed dekoltem raz jeszcze dołożyłam numerację oczek. Schemat czytamy dokładnie w taki sam sposób, pamiętając, że każda taka jedna krateczka, jedna taka komórka to jedno oczko na Waszych drutach. Jeszcze jedna rzecz, w pewnym momencie w Waszej robótce może się skończyć. Powiem więcej, na pewno tak się wydarzy. Skończy się nitka z kłębka, no i co zrobić, żeby połączyć te nici? W internecie możecie znaleźć dziesiątki metod, jak takie nitki łączyć. Ja łączę je zawsze tak samo, wykorzystując do tego węzeł żeglarski płaski. Nie będę Wam w tym momencie dokładnie pokazywać, jak ten węzeł wygląda, bo film, w którym robię to na 2 kolorach nitek, gdzie jest to o wiele bardziej widoczne, znajdziecie w Elementarzu. Wiążę te 2 nitki, wykorzystując taki węzeł. Tutaj zobaczcie, pociągam te 2, pociągam też te 2 nitki z góry. Dociskam wszystko jak mocno się da. No i teraz bardzo krótko nożyczkami te 2 fragmenty odcinam. Powstaje mi taki supełek, który przy takiej włóczce o nierównej linii gdzieś się w całości zwyczajnie zgubi. A gdyby Wam przeszkadzało to, że wychodzi na zewnątrz tego typu zgrubienie, możecie to zrobić inaczej. W momencie, kiedy będzie się kończyła nitka, po lewej stronie robótki dowiążcie sobie tą nitkę z kłębka. Nie róbcie tego jakoś bardzo mocno. Przeróbcie kolejnych kilka oczek albo nawet kilka rzędów. Po lewej stronie, bo zobaczcie, tutaj się może robić taka luźna przerwa. Weźcie sobie igłę, rozwiążcie ten supełek, zwiążcie go po lewej stronie raz jeszcze, ale mocniej. W dalszym ciągu wykorzystując węzeł żeglarski płaski, czyli takie naprzemienne supełki. Tutaj możecie, bo nie dociśniecie tej nici zbyt mocno, zawiązać nawet 3. No i też obciąć. Już nie musi być aż tak bardzo krótko, bo ten po lewej stronie robótki już na pewno będzie sobie funkcjonował
i po prawej kompletnie nie będzie go widać. Dzierganie naszego swetra rozpoczniemy od tyłu. Dlaczego od tyłu? Bo jak mamy tył, to potem prościej do niego dopasować przód. Na dobry początek nabierzemy oczka. W przypadku tej włóczki, czyli włóczki Highland 10, ja nabrałam tutaj 57 i te 57 oczek przy ściągaczu w taki sposób wygląda później przy ściegu jerseyowym. Zobaczcie, jaka jest różnica w szerokości. Tutaj natomiast mamy włóczkę Highland 12 i przy włóczce Highland 12 drutach w rozmiarze europejskim 12 mm nabrałam 43 oczka i to daje mi dokładnie taką samą szerokość jak przy 57 oczkach i włóczce Highland 10. Tutaj również widać różnicę w szerokości pomiędzy ściągaczem a ściegiem jerseyowym. W przypadku przodu i tyłu dół wyglądał będzie identycznie. Jak widzieliście, te dolne fragmenty nie są zszyte, dlatego ten ściągacz może być węższy. Nie będzie to wpływało na estetykę swetra. W dowolny sposób możecie zwiększać bądź zmniejszać szerokość tego swetra, nabierając o 2 lub wielokrotność 2 oczek więcej, jeżeli chcecie sweter zwiększyć, albo mniej, jeżeli chcecie go zmniejszyć. Pamiętajcie tylko, że takie grubaśne swetry nie mogą być obcisłe. Muszą być oversizem. Obcisłe stanowić będą bardzo grube jelitko, które podkreśli każdy mankament Waszej figury, jeżeli oczywiście takowe posiadacie. Zobaczcie, każde 2 oczka to 2 cm, a w przypadku włóczki Highland 12 każde 2 oczka to jakieś 2,5-2,6-7 cm. Nabieramy nieparzystą liczbę oczek, ponieważ ściągacz rozpoczyna się oczkiem prawym i oczkiem prawym się kończy. Jeżeli chcecie więc zmniejszyć sweterek, to zamiast 57 możecie nabrać 55, 53, 51 i tak dalej. A jeżeli chcecie go zwiększyć, to zamiast 57 nabierzecie 59, 61, 63. W wersji z włóczki grubszej zamiast 43, żeby zmniejszyć sweterek, nabierzecie 41, 39, 37, a żeby zwiększyć 45, 47, 49 i tak dalej. No dobrze, pogadane, to zabierajmy się do pracy. Bierzemy druty i nabieramy 57 albo inną nieparzystą liczbę. Dziergamy jakieś 24 rzędy ściągacza. On oczywiście może być ciut krótszy albo nawet dłuższy. Wszystko uzależnione jest od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Pamiętajcie tylko, żeby dziergając ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, poza tym, że przerabiacie oczka swoją techniką, po przerobieniu tego pierwszego oczka, zarówno w rzędzie nieparzystym po prawej stronie robótki, jak i w rzędzie parzystym po stronie lewej, zawsze to oczko tutaj docisnąć. Po przerobieniu pociągamy sobie tą nitkę, dociskamy oczko, pomoże nam to później przy zszywaniu. Ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Po lewej stronie robótki, czyli tej, gdzie pierwsze oczko to będzie oczko lewe, robimy dokładnie tak samo, czyli po przerobieniu tego pierwszego oczka. Znów, nieważne jaką techniką dziergacie, trzeba sobie będzie tą pętelkę dociągnąć. I dziergamy ten 24 rząd ściągacza do końca. Mam przerobione 24 rzędy, całość ma 20 cm długości. W wersji z włóczki grubszej zrobiłam 16 rzędów ściągacza, on ma 16 cm. Możecie oczywiście ten ściągacz wydłużyć do 20 rzędów, wtedy też będzie miał 20 cm, tak jak w tej wersji cieńszej. No i tutaj w tej części, tak położony ten ściągacz prosto, ma jakieś 48-49 cm
szerokości. Pamiętajcie jednak, żeby przed mierzeniem tak go sobie równo rozłożyć, bo on w zależności od tego, jak go położycie, czasami możecie to zrobić w ten sposób i od razu robi się 52. Dlatego mierząc ten fragment musimy mieć świadomość, że te wymiary mogą się różnić w zależności od tego, jak położymy dzianinę. Teraz zarówno po stronie przodu, jak i po stronie tyłu trzeba będzie wyprodukować taki rząd oczek poziomych, prawych. No i zobaczcie, jak to zrobić. Pierwsze oczko przerabiamy jak oczko prawe, bo to oczko prawe, znowu pamiętajcie, swoją techniką. No i teraz każde kolejne będziemy przerabiać jak prawe. Zamienimy te dwa oczka miejscami. Wbijam lewy drut w oczko numer 1. Wyciągam prawy z obu, łapię to przerobione wcześniej oczko prawe numer 2 i raz jeszcze pierwsze oczko przerabiam jak oczko prawe, ale pamiętając, żeby ono było ułożone w taki sposób, w jaki przerabiam go na co dzień, żeby ono się tutaj górą nie krzyżowało. Czyli mogę je sobie albo odwrócić i przerobić jak prawe. Teraz mam kolejne oczko prawe w technice słowiańskiej. Zamieniam znowu pierwsze dwa na prawym drucie miejscami. To będzie oczko numer 2 i 3, licząc od początku. Łapię oczko z tyłu. Odwracam. I przerabiam raz jeszcze to oczko jak prawe. Jeszcze raz to samo, pomimo tego, że to oczko lewe. I tak przerabiam je jak prawe. Znowu pierwsze dwa oczka na prawym drucie zamieniam miejscami. Mogę również to oczko, które idzie sobie poziomo, przerabiać techniką zachodnioeuropejską, czyli wbijać tutaj od tej strony drut i wyciągać pętelkę. To dla tych, którym się nie chce tych oczek odwracać, wyjdzie dokładnie na to samo. A więc albo tak, albo tak. No a jeżeli na co dzień Wasze oczka ułożone są na zachód, to po prostu dziergacie oczka prawe jak prawe. Też zawsze dwa pierwsze z prawego drutu zamieniacie miejscami i raz jeszcze zawsze to drugie jak prawe, tym razem swoją techniką po prostu. No i w ten sposób przerabiamy cały ten rząd aż do samego końca. Jeden rząd, jedna taka linia oczek prawych, poziomych. Zbliżam się do końca rzędu, to już ostatnie oczka prawe, poziome. Ostatnie oczko prawe. Zamieniamy miejscami. Ten rząd skończony. No i teraz już będziemy dziergać jersey, czyli po lewej stronie robótki w rzędach parzystych oczka lewe. Znowu pamiętajcie, żeby dziergać swoją techniką. A po prawej stronie robótki, prawa strona robótki, przypominam, to ta, w której, jeżeli nabieraliście oczka jedną z tych dwóch technik klasycznych, które pokazuję w elementarzu, to ta strona, gdzie nitka, która została po nabraniu oczek i nitka z kłębka są po tej samej stronie. A więc po prawej stronie robótki przerabiamy tylko oczka prawe. I znowu pierwsze oczko
w każdym rzędzie po przerobieniu. Tak reguluje się ta pętelka. Dociskamy tutaj mocno. Będzie nam prościej zszywać. I takim ściegiem jerseyowym dziergamy cały tył, aż do zamknięcia oczek, a w przodzie w pewnym momencie rozdzielimy robótkę na połowę i będziemy kształtować dekolt. Tył dziergany jest po prostu ściegiem jerseyowym do samego końca. I znowu tą długość możecie w dowolny sposób kształtować, przerabiając większą lub mniejszą ilość rzędów. Bo przy ściegu jerseyowym ilość rzędów, ta, którą Wam podaję w kursie, który oglądacie, ma bardziej taki charakter orientacyjny. Dlaczego? Każdy z nas inaczej przerabia oczka. Z różną siłą nacisku. Nawet jeżeli dziergacie tymi samymi drutami i tą samą włóczką, wymiary Waszej dzianiny mogą być inne niż mojej. Dlatego dziergając korpus swetra, posługujcie się miarką krawiecką albo budowlaną, dziergajcie na tą długość, która Wam odpowiada. Jeżeli przerobicie mniej rzędów niż ja, a długość już będzie odpowiednia, zakończcie dzierganie. Jeżeli przerobicie tyle samo co ja, a długość Waszej dzianiny jeszcze nie będzie satysfakcjonująca, dziergajcie dalej. Ilość rzędów będzie miała ogromne znaczenie, ale w Waszym przypadku, ponieważ przód będzie musiał być dostosowany do tyłu. To, w jaki sposób liczyć rzędy, pokażę Wam w dalszej części tego kursu. Dziergając tą kremową wersję swetra z włóczki Highland 10, ja w tyle przerobiłam w sumie 84 rzędy. W 85 rzędzie zamykałam oczka, ale bez najmniejszego problemu możecie również wydziergać ten sweter w wersji krótszej. Tak wygląda ta krótsza wersja tyłu. Ona u mnie ma w sumie 70 rzędów i jakieś 55-56 cm długości. Tak jak powiedziałem, tą długość sweterka możecie kształtować dowolnie. I nawet jeżeli w takim wypadku wydawać by Wam się mogło, że to jest za krótkie, ten tył jest za krótki, przypominam, zaczynamy od tyłu, bo do niego później dopasowuje się przód, to zmierzcie sobie długość sweterków, które macie w szafie, takich, które Wam najbardziej odpowiadają. Połóżcie je na stole, zmierzcie długość, a potem porównujcie do Waszej robótki, do Waszej dzianiny. Bo wcale nierzadko zdarza się, że to, co się wydaje albo za krótkie, albo za długie, wcale ani za krótkie, ani za długie ostatecznie nie jest. Po stronie tyłu zamykamy oczka na prosto, czyli bez żadnych podkrojów na dekolt. Tutaj mam końcówkę tyłu wydzierganego z tej grubszej włóczki Highland 12. No i trzeba będzie teraz wszystkie oczka zamknąć. Ja dokładnie technikę zamykania oczek, a w zasadzie dwie techniki zamykania oczek prawych pokazuję na przykładzie prawej części przodu, patrząc na wprost, czyli w dalszej części tego kursu. Zamykam ostatnie oczko. Teraz jeszcze raz w to oczko wbijam lewy drut, wyciągam nitkę. No i odcinam jej troszeczkę więcej, bo to jest nić, którą przód z tyłem, a w zasadzie jedną część przodu z tyłem na ramieniu będę zszywać. Mając wydziergany tył, możemy zabrać się za dzierganie przodu. I tak jak powiedziałam wcześniej, w tej dolnej części przód wygląda identycznie jak tył. Czyli znów nabieramy taką samą ilość oczek, przerabiamy taką samą długość ściągacza, jeden rząd oczek prawych poziomych, a później dziergamy ścieg jerseyowy na odpowiednią wysokość. Bo w zależności od tego, jaką długość tyłu wydziergaliście, po przerobieniu innej ilości oczek będziemy musieli kształtować podkrój na dekolt. Rozdzielamy robotę na dwie części i dziergamy prawą i lewą część przodu, patrząc na wprost, kształtując dekolt. Jak to zrobić? Zobaczcie właśnie teraz. W moim przypadku po przerobieniu w sumie 60 rzędów, a te 60 rzędów liczone tutaj do tak zwanej nasady oczek, to jest, zobaczcie, 48 cm długości, rozpocznę kształtowanie tutaj dekoltu. Ale to oczywiście w tej wersji dłuższej, dzierganej z włóczki Highland 10, bo w przypadku wersji krótszej
Ten dystans jest odpowiednio mniejszy, bo wynosi jakieś 20 rzędów. Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku dziergania włóczką Highland 12. Tutaj też ta odległość jest inna. A na koniec, jeżeli wasz tył miał jeszcze inną ilość rzędów, tą ostateczną ilość rzędów, ten dekolt kształtować będziecie na innej wysokości. Jak więc sobie z tym poradzić? Generalnie można przyjąć jedną zasadę. Jeżeli dziergacie z włóczki Highland 10, czyli tej, która w 100 gramach ma 60 metrów bieżących, to kształtowanie dekoltu musicie rozpocząć 24 rzędy przed końcem robótki. Jeżeli dziergacie z włóczki Highland 12, czyli tej, która w 100 gramach ma 40 metrów bieżących nici, kształtowanie dekoltu musicie rozpocząć 20 rzędów przed końcem robótki. To dlatego na samym początku mówiłam, że rozpoczynamy od wydziergania tyłu, bo do tyłu trzeba będzie dopasować przód. I teraz tak, jeżeli tak jak ja macie na drutach 57 oczek, to możecie dziergać zgodnie z tym, co zaraz powiem, a jeżeli jakąś inną liczbę, będziecie musieli pobawić się w rozwiązywanie matematycznych równań. Od całej tej ilości oczek, którą macie na drutach, przypominam, to musiała być liczba nieparzysta. Najpierw odejmiemy 1. Jeżeli mamy tutaj 57 oczek, to odejmujemy 1. Tą wartość dzielimy na połowę. 28 oczek to będzie ta jedna część przodu. I teraz od tej liczby musimy odjąć 3 oczka, a to znaczy, że zanim przerobimy 2 razy jak prawe w stronę prawą, to trzeba będzie przerobić oczek 25. No to do dzieła 25 oczek prawych. (25 oczek przerobione) i teraz przerobimy 2 oczka razem jak prawe w stronę prawą i przy przerabianiu 2 razem jak prawe w stronę prawą, prawy drut wbijamy w 2 oczka tutaj od drugiego oczka w pierwsze. Ale te oczka muszą być ułożone w kierunku na zachód. Musimy pamiętać, że jeżeli dziergacie techniką wschodnioeuropejską, słowiańską i wasze oczka ułożone są w kierunku na wschód, to trzeba je sobie na zachód odwrócić. I dopiero teraz tutaj od drugiego w pierwsze, w te 2 oczka wbić drut i wyciągnąć pętelkę. Przerobimy teraz jeszcze ostatnie oczko prawe. No i trzeba będzie odwrócić robótkę na lewą stronę. I w tym kierunku tą część rzędu parzystego przerabiać samymi oczkami lewymi. I będzie tych oczek w tym przypadku 27, czyli o 1 mniej niż wynosiła ta połowa minus 1. Prawa strona przodu patrząc na wprost, kolejny rząd nieparzysty, będziemy przerabiać już teraz tylko te oczka i znów przerobimy oczka prawe, zatrzymując się te 3 oczka przed końcem tego fragmentu, bo tam znowu przerabiać będziemy 2 razem jak prawe w stronę prawą, kształtując tym samym tę część dekoltu. Trzy oczka, no i znowu te 2 razem jak prawe w stronę prawą. Jeżeli na co dzień dziergacie techniką zachodnioeuropejską i wasze oczka od razu ułożone są w kierunku na zachód, to po prostu wbijacie drut od drugiego oczka w pierwsze, przerabiając je razem. A jeżeli tak jak ja techniką słowiańską, to trzeba będzie sobie te 2 oczka w kierunku na zachód odwrócić. Znowu ostatnie oczko prawe i znów odwracamy robótkę. I znowu dziergamy tylko ten rząd parzysty, składający się z samych oczek lewych. No i tak w każdym kolejnym rzędzie nieparzystym, czyli po prawej stronie robótki, w tych 3 ostatnich oczkach tej części, trzecie i drugie oczko będziemy przerabiać razem jak prawe w stronę prawą. Pozbywamy się w ten sposób 8 oczek po prawej stronie przodu, patrząc na wprost, czyli w 8 kolejnych rzędach nieparzystych przerabiamy po 2 razem jak prawe w stronę prawą. No i w tej wersji dzierganej z 57 oczek, tutaj na końcu powinno Wam zostać oczek 20. Trzeba będzie teraz jeszcze wyrównać tę część przodu z tyłem, czyli przerobić jeszcze kilka rzędów. Pamiętajcie, żeby w dalszym ciągu to pierwsze oczko przerabiać ciasno, czyli po przerobieniu dociągnąć sobie tutaj nitkę. Przerabiamy tę część, tak jak powiedziałam, na wysokość identyczną z tym, co wydziergaliśmy w tyle. No i potem będziemy oczka zamykać.
I teraz, kiedy już przód ma taką samą długość jak tył, no i tutaj przy określeniu tej długości przyda Wam się umiejętność liczenia rzędów. Na takiej grubej dzianinie liczenie rzędów jest bardzo proste. Można to robić zarówno po stronie oczek prawych, jak i po stronie oczek lewych. W przypadku ściągaczy, zobaczcie, bardzo fajnie liczy się te oczka po stronie oczek lewych właśnie. Bo po rozciągnięciu tej dzianiny tutaj każda taka oto niteczka to jest jeden rząd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. I ten ściągacz rzeczywiście, jak doskonale wiecie, 24 rzędy ma. Można też liczyć rzędy po stronie oczek prawych i tutaj każdy rząd w przypadku oczek prawych wyznaczają takie dwie niteczki. To jest jeden rząd, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, więc generalnie możemy takie oto przecinki, niteczki, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, po prostu sobie liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Można też odwrócić dzianinę na lewą stronę, czasami po stronie rzędów lewych liczy się to prościej. Oczywiście przy jerseyu nie jest to aż tak proste jak w przypadku takiego ściągacza jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, ale też jak rozłożycie sobie tą dzianinę, to będziecie widzieli, że tutaj się układają takie rzędy, widać je bardzo dokładnie i też można liczyć takie oczka następujące jedno po drugim. Ważne tylko, żeby nie liczyć tych oczek w taki sposób. Bo to i to tak naprawdę element jednego rzędu. Czyli liczymy każdą taką górkę na przykład. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i tak dalej, i tak dalej. Zamkniemy teraz oczka na ramieniu. W ten sposób zamykać będziemy zarówno oczka po stronie tyłu, jak i po stronie przodu. Pokażę dwie techniki, dwie metody. W każdej jednak trzeba będzie tutaj na początku wyprodukować kąt prosty, czyli pierwsze oczko prawe przerobić jak prawe. Znowu pamiętajcie, przerabiacie swoją techniką i po przerobieniu tego oczka prawego dociskacie sobie tutaj pętelkę. No i teraz technika numer 1 mówi, żeby to oczko prawe przerobić jak prawe i przeciągnąć pod oczkiem z drutu prawego, prawe jak prawe i pod oczkiem z drutu prawego. Starajcie się nie zaciskać tych oczek zbyt mocno. W przypadku takiego zamykania jerseyu oczek prawych na ramieniu, które będzie za chwilę zszywane, lepiej jest zostawić im trochę luzu. Przerabiamy oczka prawe jak prawe i przeciągamy pod oczkiem z drutu prawego. Jeżeli dziergacie techniką zachodnioeuropejską, no to też oczka prawe jak prawe i pod tym oczkiem z drutu prawego tutaj nie ma żadnej różnicy. To była technika, metoda numer 1. Możecie taką wykorzystać. Możecie również wykorzystać technikę, którą ja nazywam techniką słowiańską, polegającą na tym, że to oczko z drutu prawego przenosimy na drut lewy i te pierwsze dwa oczka prawe przerabiamy jak prawe. Nitka jest cały czas za robótką, przerabiamy je razem jak prawe, wbijając drut tutaj od pierwszego oczka w drugie. Czyli tak jakbyśmy chcieli przerobić dwa razem jak prawe w stronę lewą. W dwa oczka, taką najkrótszą metodą, na prawy drut i w te dwa oczka hop i wyciągamy pętelkę. Nawet jeżeli Wasze oczka ułożone są w kierunku na zachód, robimy dokładnie tak samo. Ta technika tutaj niczym się nie różni. Wybierzcie więc tę technikę zamykania oczek, która Wam bardziej odpowiada i zamknijcie wszystkie oczka na ramieniu, aż do ostatniego. Zostaje nam tutaj taka ostatnia pętelka, więc jeszcze raz wbijamy w nią lewy drut, wyciągamy tą pętelkę, zaciągamy tutaj mocno i sprawa załatwiona. Tak to wygląda po prawej stronie przodu, patrząc na wprost. To teraz zajmiemy się stroną lewą, patrząc na wprost. Najpierw to środkowe oczko, to było oczko numer 29 tutaj, licząc od początku tego rzędu, przeniesiemy na agrafkę. Ono będzie sobie tutaj czekało na dalszy rozwój wypadków. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Druga rzecz, którą trzeba zrobić, to tutaj
w tym miejscu z tej pętelki do tej pętelki dowiązać nitkę z kłębka. I moja rada jest taka, żeby też dowiązać jej sobie tutaj trochę więcej, bo jak będziemy potem nabierać oczka na wykończenie dekoltu, to zaczniemy od tej nitki. Nie jakoś bardzo dużo, bo i tak trzeba będzie dowiązać później nitkę z kłębka do tego fragmentu, ale na tyle, żeby wystarczyło nam na rozpoczęcie działań. No i teraz po lewej stronie przodu, patrząc na wprost, pierwsze oczko zawsze będziemy przerabiać jak oczko prawe, a oczka numer 2 oraz 3 razem jak prawe w stronę lewą. I symetrycznie w stosunku do tego, co działo się po prawej stronie, zrobimy to tutaj 8 razy, czyli w 8 kolejnych rzędach, nieparzystych rzędach po prawej stronie robótki. Pierwsze oczko prawe i znowu pamiętajcie, żeby to prawe oczko przerabiać ciasno, czyli po przerobieniu dociskamy pętelkę i kolejne 2 oczka przerobimy razem w stronę lewą, a 2 razem jak prawe w stronę lewą przerabiamy tak, że w 2 oczka drut wbijamy od pierwszego w drugie. W ten oto sposób. No i teraz ważne będzie, żeby te oczka tym razem z kolei ułożone były w kierunku na wschód. Jeżeli więc dziergacie techniką wschodnioeuropejską, to teraz nic nie musicie odwracać. Wbijacie drut w oczka jedno i drugie i wyciągacie nitkę. Natomiast jeżeli dziergacie techniką zachodnioeuropejską i Wasze oczka ułożone są w kierunku na zachód, to tym razem Wy musicie sobie te 2 oczka w kierunku wschodnim odwrócić. Jedno, drugie i dopiero teraz wbijamy drut w oczko numer 1 i 2 i wyciągamy pętelkę. To było oczko numer 2 oraz 3. No i cała ta reszta do końca to będą oczka prawe. Dziergamy tą drugą, lewą część przodu ściegiem jerseyowym w 8 kolejnych rzędach. Drugie i trzecie oczko na początku rzędu nieparzystego, przerabiając 2 razem jak prawe w stronę lewą. W kolejnym rzędzie nieparzystym znów pierwsze oczko prawe, znowu je dociskamy i drugie oraz trzecie razem jak prawe w stronę lewą. Przypominam, osoby dziergające techniką zachodnioeuropejską, czy jedną z technik zachodnioeuropejskich, muszą sobie te oczka w kierunku na wschód odwrócić. Dziergamy tą drugą część przodu symetrycznie, pozbywamy się tutaj 8 oczek, no i później znowu trzeba będzie wyrównać tą część z prawą częścią przodu, patrząc na wprost, no i z tyłem oczywiście. Dziergamy. Lewa strona przodu, patrząc na wprost, gotowa, no to też zamykamy oczka. Identycznie jak po stronie prawej, też zaczynamy od wyprodukowania kąta prostego. Pierwsze oczko prawe, no i następne albo tą pierwszą metodą, pierwszą techniką, albo tą drugą. Nie ma tutaj absolutnie żadnej różnicy. No i po tej lewej stronie przodu, patrząc na wprost, po zamknięciu ostatniego oczka, tak samo jak po stronie tyłu, odcinamy trochę dłuższą włóczkę, bo tą już za moment przód z tyłem będziemy na ramieniu zszywać. Zaraz pokażę, jak wykonać tego typu szef. Przy takiej oto grubej włóczce ważne będzie, żeby on nie był zbyt gruby po jednej i po drugiej stronie. Do zszywania wykorzystam taką igłę, dla mnie fenomenalna, metalowa, z dużym uchem igielnym, nawet najgrubsza włóczka, taka przeznaczona na druty numer 12, przez to ucho przeciśnie się bez najmniejszego kłopotu. Igłę, tak jak włóczkę i druty, kupicie oczywiście na www.lgmp.pl w zakładce włóczki i akcesoria. Do zszywania używać będę tej nici, która została mi po zamknięciu oczek albo po lewej stronie przodu, patrząc na wprost, albo po zamknięciu oczek w tyle. Nawlekam igłę, żeby nie być gołosłowną, to jeszcze raz to samo, właśnie z tą grubszą włóczką. No i teraz trzeba będzie sobie poobserwować trochę tę robótkę. Na samym początku trzeba zobaczyć, jak układają się oczka. Zobaczcie, każda kolumna oczek prawych, a łączyć będziemy kolejne kolumny oczek prawych pochodzące ze strony tyłu i przodu. Każda taka kolumna oczek prawych
to takie dwie niteczki. To jest pierwsza. Tutaj mamy drugą, kolejne dwie niteczki, trzecia, czwarta i tak dalej. I tak te rzędy układają się po tej stronie, po której rozpoczynaliśmy zamykanie oczek. Odtąd, zobaczcie, oczka były zamykane w tym kierunku. Natomiast po tej stronie, gdzie zamykanie oczek się kończyło, ta pierwsza kolumna, zobaczcie, znajduje się tutaj. I można ją zaobserwować pod każdym takim łańcuszkiem albo oczkiem łańcuszka przy zamknięciu. Zobaczcie, tu jest ten łańcuszek, a tutaj są dwie niteczki. Tak samo tutaj zamknięcie grubaśne i pod nim dwie niteczki. Jeżeli nitka pochodzi z tej części dzianiny, to rozpoczynamy szycie po tej drugiej stronie i zaczepiamy igłę o tą pierwszą nitkę pierwszej kolumny oczek prawych. Przeciągam, biegnę na drugą stronę i po drugiej stronie tą nitkę tutaj pominę, przeciągnę igłę, a w ślad za nią nitkę pod tymi dwiema nitkami, czyli pod pierwszą kolumną oczek prawych. To są te dwie nitki, które, zobaczcie, wychodzą z tego tutaj oczka. Hop. Zaciągam delikatnie. Na razie nie dociskam tego zbyt mocno. No i wracam znów do tej części dzianiny, w której zaczynałam zszywanie. Przeciągam igłę teraz pod drugą nitką pierwszej kolumny i pierwszą drugiej kolumny oczek. I tak to wygląda tylko na początku. Bo teraz wracam znów na tą stronę i przeciągam igłę z nitką pod kolejnymi dwiema niteczkami. Zaciągam tą nitkę delikatnie, dopasowując ją do wielkości pozostałych oczek. No i znowu wracam do tej części i tutaj mam drugą nitkę drugiej kolumny oczek i pierwszą trzeciej, czyli też dwie. I znów pod dwiema. Znowu pod dwiema. Regulując sobie odpowiednio ten poziom naprężenia nici, tworzy nam się tutaj taki dodatkowy rząd oczek prawych, stanowiący szef. Końcówka szwu, tutaj mamy dwie niteczki. Po stronie tyłu również dwie. I ponieważ po tej stronie dzianiny rozpoczynaliśmy od jednej nitki, to też pod tą jedną nitką ostatnie przeciągnięcie włóczki będzie miało miejsce. No i teraz odwracamy sweter do tyłu i po lewej stronie zwiążemy sobie te dwie nitki. Znów wykorzystujemy węzeł żeglarski, płaski. Można zrobić nawet 3 takie supełki. No i te nici albo schowamy tutaj w szwie, albo króciutko w tych miejscach je odetniemy. Nabierzemy teraz oczka na rękaw. Nabierzemy ich 41. 20 po jednej stronie. Jedno tutaj wyciągniemy z tego szwu na ramieniu i 20 po stronie drugiej. Najpierw jednak trzeba będzie sobie nitkę z kłębka dowiązać. Jak znaleźć miejsce, w którym ta nitka ma być dowiązana? Możemy sobie policzyć rzędy tutaj od szwu na ramieniu. To tutaj, to jest szef. To jest ten dodatkowy rząd jakby oczek prawych, który stworzyły nam nici wykorzystywane do zszywania po jednej i po drugiej stronie ramienia, ale już każda taka kolejna niteczka, tutaj poniżej tego miejsca, to są interesujące nas rzędy. I takich kreseczek w jednej kolumnie oczek prawych musimy sobie odliczyć jakieś 24, 25. Jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, to jest 25. No i w tym miejscu odwijam sobie krawędź,
To będzie ta pierwsza kolumna oczek prawych, która zostanie skonsumowana niejako, zjedzona przy nabieraniu oczek. I tutaj wbijam drut, przeciągam nitkę, dowiązuję ją i wykorzystując takie oto miejsca, tak jak powiedziałam wcześniej, konsumując ten pierwszy rząd oczek prawych, wyciągam kolejne oczka. Oczko numer 1, 2, 3, 4, 5 i jedną taką przestrzeń pomijam. 6, 7, 8, 9, 10 i znowu jedną taką przestrzeń pomijam. 11, 12, 13, 14, 15, znowu pomijam. 16, 17, 18, 19 i 20. No i teraz tutaj mam ten środek, środkowy szef. Wbijam sobie drut pod takie dwa oczka i wyciągam oczko numer 21. I teraz dokładnie to samo muszę zrobić po drugiej stronie, nabierając kolejnych 20 oczek, również piątkami. Po każdych 5 robimy jedno takie miejsce, jedną taką przestrzeń przerwy. ...41 oczek nabranych. Pamiętajcie, żeby pilnować tego, żeby zakończyć nabieranie symetrycznie w stosunku do miejsca, w którym się to nabieranie oczek rozpoczynało. I teraz po lewej stronie zaczynamy dzierganie od pierwszego rzędu, składającego się z samych oczek lewych. A drugi rząd to już będą tylko oczka prawe. No i tym samym odwróci się to, co mieliśmy do tej pory, bo do tej pory w przypadku tyłu i przodu prawą stronę robótki stanowiły rzędy nieparzyste, lewą parzyste, a tutaj prawa strona robótki to będą rzędy parzyste, lewa nieparzyste, ale prawa strona robótki nadal pozostanie stroną prawą, a lewa lewą. Więc tym razem w przypadku rękawów będę używała określenia prawa i lewa strona robótki. Dziergamy rękaw ściegiem jerseyowym na odpowiednią długość. I teraz tak, u mnie ten fragment składa się z 35 rzędów. Ważne, żeby jeden i drugi rękaw miał taką samą długość na tym fragmencie. No i już wiecie doskonale, jak policzyć sobie te rzędy. Można to zrobić tutaj od tego miejsca, licząc takie oto kreseczki, jedną za drugą. Jest ich 35. Licząc w centymetrach, pamiętajcie zawsze do nasady oczek, to jakieś 30 cm. Bardzo ważne jest to, żeby dopasować tę długość do własnej ręki, do długości własnej ręki. Ja najczęściej na tym etapie po prostu zakładam sobie tą zszytą robotę na siebie i przymierzam, sprawdzam, czy długość jest już odpowiednia. Zanim zminimalizujemy tutaj oczka na ściągacz, jest trochę paprochów, takich, o zobaczcie, zanieczyszczeń w tej włóczce, ale to włóczka typu Highland, czyli taka wiejska, wsiowa, więc tego typu zanieczyszczenia mogą się w niej pojawiać. Jak komuś to nie pasuje, to zawsze można to usunąć. Wracam do ściągacza. Zanim zminimalizujemy oczka na ściągacz, trzeba będzie tutaj też, tak jak w przodzie i tyle, wyprodukować jeden rząd takich oczek poziomych, prawych. Działamy tak jak w przodzie czy w tyle, czyli pierwsze oczko przerabiamy jak oczko prawe, drugie oczko również, no i zamieniamy te dwa oczka miejscami. Lewy drut w pierwsze, wyciągam prawy drut z obu, łapię to drugie i teraz to pierwsze oczko przerabiam jak prawe, albo wbijając drut w to oczko taką metodą zachodnioeuropejską, albo odwracając je na drucie. Kolejne oczko prawe
I znów ta sama operacja, pracujemy na pierwszych 2 oczkach zawsze z prawego drutu. Zdejmujemy, łapiemy drugie i teraz albo tutaj od przodu przerabiamy to oczko techniką zachodnioeuropejską, albo odwracamy sobie to oczko w stronę wschodnią, jeżeli dziergacie techniką wschodnioeuropejską, i teraz po swojemu przerabiamy je. Wszystko po to, żeby nam się te oczka idące górą nie krzyżowały. Dziergamy cały rząd takich oczek prawych, poziomych. Ostatnie oczka. U mnie to jest rząd numer 36, ale nie przywiązujcie się do tej liczby, bo tak jak powiedziałam, u Was ta ilość rzędów może być większa. Ostatnie oczko prawe zamieniamy miejscami. Raz jeszcze. Oczko prawe poziome, rząd 36 albo odpowiednik rzędu 36 za nami. I teraz w rzędzie 37 po lewej stronie robótki będziemy minimalizować te oczka tak, żeby uzyskać 31. 41 było na początku, 31 przy ściągaczu, czyli muszę zniwelować 10 oczek i będę te 10 oczek niwelować, przerabiając po 2 prawe razem, tworząc już od tego rzędu ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Lewa strona robótki, pierwsze oczko przerabiam jak lewe, znowu dociągam sobie tutaj tą pętelkę i od razu przerabiam 2 razem jak prawe. Minimalizuję oczka na oczkach prawych, ponieważ tutaj potem po prawej stronie robótki takie oczko lewe, które się po tej stronie pojawi, lepiej wygląda. Kolejne oczko to oczko lewe. Jeszcze raz przerabiam 2 razem jak prawe. I teraz mam oczko lewe, prawe i lewe. Zobaczcie, jak to wygląda na schemacie. Znów 2 razem jak prawe. I to jest trzecie zminimalizowane oczko. Oczko lewe. 2 razem jak prawe. I to jest czwarte zminimalizowane oczko. Znów taka trójka. Lewe, prawe, lewe. I minimalizujemy oczko numer 5. 2 razem jak prawe i lewe. No i po tym oczku numer 5 będziemy mieć znów taką trójkę. Lewe, prawe, lewe. 2 razem jak prawe to będzie oczko numer 6. Musimy to symetrycznie rozłożyć. Jeszcze raz. Lewe, prawe, lewe. No i teraz znowu takimi dwójkami. 2 razem jak prawe. Zminimalizowane oczko numer 7. Oczko lewe. 2 razem jak prawe. Zminimalizowane oczko numer 8. Trójeczka. Lewe, prawe, lewe. No i 2 razem jak prawe. Oczko numer 9. Oczko lewe. 2 razem jak prawe. Oczko numer 10. Oczko lewe. No i mam 31 oczek. I przerobiony pierwszy rząd ściągacza, jedno prawe, jedno lewe. Teraz dziergać już będę tylko ściągacz. Znowu pamiętajcie, po przerobieniu pierwszego oczka dociskamy nitkę, żeby się potem lepiej zszywało. No i prawe, lewe. Dziergamy ściągacz. Znów pamiętajcie, dziergajcie swoją techniką, swoją metodą. Pierwsze i ostatnie oczko po prawej stronie robótki to zawsze oczko prawe, a po lewej stronie robótki pierwsze i ostatnie oczko to zawsze oczko lewe. Przerobiłam 13 rzędów ściągacza i znowu
Powtarzam, możecie ten ściągacz zrobić dłuższy, może być też krótszy, chociaż nie polecam, dopasowując robótkę do własnych potrzeb. No i teraz będziemy oczka przy ściągaczu zamykać. Znów, tak jak w przypadku zamykania oczek na ramionach, pokażę dwie techniki, dwie metody. Generalnie to wszystko będzie bardzo podobne do tego, co już widzieliście. Czyli znów zaczynamy od wyprodukowania kąta prostego, czyli przerabiamy pierwsze oczko jak oczko prawe. Znów powtarzam, swoją techniką. Ja dziergam techniką wschodnioeuropejską. Dociągamy sobie tą nitkę. Zamykając oczka na ramieniu, zamykaliśmy tylko oczka prawe. W ściągaczu są i prawe, i lewe. Ta pierwsza metoda ma identyczną zasadę, czyli jeżeli wcześniej przerabialiśmy oczka prawe i przeciągaliśmy je pod tym oczkiem z prawego drutu, to oczka lewe też przerobimy jak lewe. Znowu swoją techniką, albo wschodnio, albo zachodnioeuropejską, jak przerabiacie. Przerabiamy to oczko lewe i przeciągamy pod oczkiem z drutu prawego. Dociągamy tą nitkę. W przypadku ściągacza staramy się raczej zamykać te oczka ciaśniej niż luźniej. Oczka prawe jak prawe i pod oczkiem z drutu prawego, lewe jak lewe i pod oczkiem z drutu prawego. Przy oczkach skierowanych na zachód identycznie, prawe i pod oczkiem z drutu prawego, no i lewe, tak jak pokazywałam, też pod oczkiem z drutu prawego. Pierwsza technika tak właśnie wygląda, a druga technika mówi, żeby oczka prawe, tak jak to widzieliście już wcześniej, zamykać przerabiając te dwa razem jak prawe, a oczka lewe dwa razem jak lewe. Jeżeli pierwsze oczko na lewym drucie to oczko prawe, to nitkę mam za robótką, oczko z prawego drutu przenoszę na drut lewy i te dwa oczka przerabiam razem jak prawe w stronę lewą, czyli wbijając drut od pierwszego oczka w drugie. Zawsze w ten sposób. I też dociągam tą nitkę po przerobieniu. A jeżeli pierwsze oczko na lewym drucie to oczko lewe, to nitkę przenoszę przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i te dwa oczka przerabiam razem jak lewe, czy to techniką zachodnioeuropejską, czy wschodnioeuropejską, nie ma znaczenia. Pierwsze oczko to oczko prawe, nawet jeżeli to oczko ułożone jest w kierunku na zachód, postępujemy dokładnie tak samo, czyli nitka za robótką, oczko z prawego drutu na drut lewy i dwa oczka przerabiamy razem jak prawe. A jeżeli oczko lewe, to nitka przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i te dwa razem jak lewe. Zarówno w jednej, jak i w drugiej metodzie ważne jest, żebyśmy patrzyli, jak wygląda to pierwsze oczko na lewym drucie. Jeżeli jest prawe, ta jodełka, to przerabiamy je jak prawe, albo dwa przerabiamy razem jak prawe. Jeżeli pierwszym oczkiem na lewym drucie będzie oczko lewe, to dokładnie tak samo, czyli albo przerabiamy je jak lewe i przeciągamy pod oczkiem z drutu lewego, albo przerabiamy dwa razem jak lewe. No i kontrolujemy na bieżąco to wszystko, co dzieje się tutaj za naszą prawą ręką. Tak jak powiedziałam, starajcie się zamykać te oczka raczej ciaśniej niż luźniej w przypadku ściągacza i to jest inna sytuacja niż w przypadku zamykania oczek w takich płaskich powierzchni, prostych, jak na przykład ramiona. Jeżeli zamkniecie te oczka zbyt luźno, to tutaj przy ściągaczu zrobi się taka nieładna falbanka, a tego byśmy nie chcieli. Więc za każdym razem dociągamy nitkę po przerobieniu każdego oczka, po zamknięciu każdego oczka, dociągamy ją tutaj. Jeżeli się okaże, że coś Wam tutaj faluje, to lepiej jest wycofać się, otworzyć kilka takich oczek, poprawić to od razu, zamknąć jak należy, bo potem jak już zszyjecie sweter, to będzie Wam trudno to zrobić. Zamykamy wszystkie oczka, aż do ostatniego. Ostatnie oczko zamknięte, raz jeszcze drut w tą pętelkę wyciągamy i teraz zanim odetniemy nitkę, trzeba jej będzie odciąć dosyć dużo, bo tą nicią zszywać będę, a Wy razem ze mną, dół rękawa i bok sweterka aż do tego miejsca, gdzie będzie nam się ściągacz rozpoczynał. Dobrze jest sobie
po prostu tą nitkę dopasować do tego fragmentu, odciąć jej tak trochę jeszcze więcej i dopiero teraz ją tutaj wyciągnąć i zaciągnąć mocno ten oto fragment. To teraz jeszcze informacje na temat rękawa dzierganego z włóczki Highland 12, czyli ta grubsza wersja. Jak nie trudno się domyślić, oczek na rękaw nabierzemy mniej, nabierzemy 33. 16 po jednej stronie, 16 po drugiej i jedno tutaj ze szwu na ramieniu. W przypadku tej grubszej włóczki ilość rzędów liczona od szwu na ramieniu do miejsca, w którym będziemy dowiązywać nitkę, to jakieś 19. No i znowu dziergamy jerseyem korpus tego rękawa na odpowiednią dla Was długość. U mnie to jest 35 rzędów, jakieś 31 cm długości. W 36 rzędzie więc dziergałam ten rząd oczek prawych poziomych, a w 37 po lewej stronie robótki zminimalizowałam ilość oczek do 27, przerabiając ten rząd w taki sposób, w jaki widzicie to teraz na schemacie, czyli rozpoczynałam od oczka lewego, lewego, potem były dwa prawe razem, znów lewe, lewe, dwa prawe razem, lewe, dwa prawe razem i tak na zmianę aż do końca. I ten rząd kończy się w taki sam sposób, w jaki się rozpoczynał, czyli taką trójeczką oczko lewe, lewe. I w tej grubszej wersji przerobiłam 11 rzędów ściągacza, w 12 rzędzie tutaj w identyczny sposób, w jaki widzieliście to przed momentem. Oczka ściągacza zostały zamknięte. Kolejny etap dziergania sweterka za nami. No to przyszedł czas na szycie. Trzeba będzie zszyć ten dolny fragment, czy dolną krawędź rękawa i bok sweterka tutaj do tego miejsca, gdzie się nam zaczyna ściągacz. Ważną rzeczą będzie jedynie, żeby połączyć równo tutaj te dwie końcówki łańcuszka, tych poziomych oczek prawych i w dolnej części przodu bądź tyłu i tutaj przy rękawie. Pokażę Wam teraz, jak zszywać te fragmenty swetra szwem równoległym, zwanym też szwem materacowym. I to jest taki szw, który jak widzicie daje nam niemal niewidoczne połączenie. Do zszywania znów wykorzystam moją ulubioną igłę z dużym uchem igielnym i tą nitkę, która została mi tutaj właśnie po zamknięciu oczek na ściągacz rękawa. Zaraz zobaczycie, dlaczego sugerowałam, żeby sobie tej nitki odciąć trochę więcej i dopasować jej długość do tego całego fragmentu. Nawlekam igłę. Muszę sobie tutaj przygotować lekko ten fragment włóczki. Ale zobaczcie, nawet taka gruba, nawet grubsza, bez najmniejszego problemu przeciska się przez to ucho i na dobry początek trzeba będzie zlicować tę dolną krawędź równo. Nitka pochodzi z tej części dzianiny. Będziemy więc wbijać igłę po drugiej stronie, tutaj przy ściągaczu rękawa, ale od wewnętrznej strony, od lewej, czyli nie tutaj z góry, tylko od wewnątrz wbijam igłę tutaj w to pierwsze oczko łańcuszka, który nam zamykał ściągacz. Trzeba je sobie bardzo dobrze zidentyfikować, namierzyć. No i teraz to samo zrobimy tutaj po tej stronie, z której pochodziła nitka, czyli tu, gdzie zamykaliśmy oczka łańcuszka. Też od wewnętrznej strony. Przeciągam. Licuję te dwie krawędzie razem i teraz trzeba będzie równo ułożyć sobie te dwie krawędzie, a jak je równo ułożycie, to pojawią Wam się takie oto kreseczki poziome i takie tutaj lekko ukośne. Znowu poziome albo pionowe, w zależności od tego, z której strony patrzycie, i takie mniejsze ukośne. Być może na tej grubszej włóczce i różowej będzie to widać jeszcze dokładniej. Każde takie dwie kreski to jeden rząd, jego początek i koniec. I naszym zadaniem będzie teraz wbijanie igły w każdą taką przestrzeń tutaj przy tej poziomej kreseczce, pod tym takim, nie wiem, przecinkiem albo kropką i wyciąganie z drugiej strony. To jest jeden ruch. I teraz to samo zrobię po drugiej stronie. Znowu mamy poziomą kreseczkę, ten przecinek i poziomą, czyli wbijam w tą i pod tym przecinkiem, pod kropką wyciągam z drugiej strony.
Teraz zobaczcie, z tego miejsca, tutaj, z tej przestrzeni wychodziła nitka, więc w nią wkładam igłę raz jeszcze i znów pod tym zgrubieniem wyciągam po drugiej stronie. Na razie nie zaciągam tych nitek, żeby wszystko było dobrze widać. No i teraz też stąd wychodziła nitka, więc znów tutaj wkładam igłę i pod takim zgrubieniem wyciągam z drugiej strony. Zaciągam sobie te niteczki i po jej zaciągnięciu z dwóch kolumn oczek prawych, pierwszej i ostatniej, robi nam się jedna. Na zmianę. Po jednej i po drugiej stronie pamiętajcie, żeby nie wkłuwać igły, nie wbijać igły w nić, tylko wykorzystywać te naturalne otworki w dzianinie. Zawsze wbijamy w tą przestrzeń, z której nitka wychodziła przy poprzednim takim ruchu. Na dobry początek trzeba sobie to zszywanie poćwiczyć. Ja często sugeruję, żeby po prostu zrobić próbkę z kilku oczek i uczyć się zszywać na krawędzi takiej próbki. Na początku może się to wydawać trudne, ale prawda jest taka, że dosyć szybko jesteście w stanie opanować tę technikę. To zszywanie różnych dzianin będzie czynnością lekką, łatwą i przyjemną. No i teraz zobaczcie, dochodzę w tym rękawie do tego miejsca, do tego momentu, gdzie mam ten łańcuszek. Wkłuwam igłę tutaj, w tą ostatnią przestrzeń ściągacza, wkłuwam się teraz w krawędź albo początek tego rzędu i teraz pod takimi dwiema niteczkami, to jest to pierwsze oczko poziome, przeciągam igłę. Teraz tutaj po drugiej stronie też mam takie pierwsze oczko łańcuszka, wbijam igłę najpierw pod tą pierwszą niteczkę, zaciągam sobie tutaj wszystko, teraz od drugiej strony w drugą i pod tymi nitkami raz jeszcze na tak zwany przestrzał, po to, żeby mi się te dwie krawędzie wyrównały. No i dalej tą część znów pierwszą możliwą taką przestrzeń tutaj. Wbijam igłę, wracam do drugiej części dzianiny. Tutaj też pierwsza taka przestrzeń pod tym rzędem oczek prawych poziomych. I znów łączę w ten sposób całą tą dolną krawędź rękawa aż pod pachę. Zbliżam się do pachy i tutaj będzie kolejna uwaga, bo teraz trzeba będzie to połączenie tych dwóch części, czyli rękawa przodu i tyłu, w odpowiedni sposób zagospodarować. Tutaj mamy taki ostatni fragment, ostatnią nitkę i jak sobie oddegniecie tą środkową część, to zobaczycie, że tutaj się też robi taka przestrzeń i trzeba będzie wkłuć igłę w to miejsce po jednej i po drugiej stronie. No i teraz już ten szef będzie funkcjonował na boku, tyłu i przodu. Wyrównujemy sobie tutaj wszystko, co się wyrównać da. Dociągamy sobie te niteczki i szyjemy dalej bok swetra tym razem, aż do miejsca, w którym znów łączyć będziemy łańcuszek oddzielający ściągacz od korpusu przodu i tyłu. Zbliżamy się do końca tego szycia i tutaj znów od dołu pod tymi dwiema nitkami. Teraz po drugiej stronie, pod jedną niteczką, od jednej strony, pod drugą, od tej
Przeciągam raz jeszcze. Wyrównuję sobie te dwie krawędzie. No i teraz popatrzcie, trzeba będzie się tak przebić z tą igłą na drugą stronę i po wewnętrznej stronie swetra w tym szwie tą nitkę sobie schowamy. Wykorzystując takie niteczki szwu, przeciągamy nitkę w kierunku pachy. Najpierw do góry. Kilka razy trzeba taką operację wykonać. Teraz na drugą stronę i w przeciwnym kierunku też kilka takich przeciągnięć igłą. I mniej więcej na takiej wysokości możemy sobie tą nitkę odciąć i sprawa zszywania boku załatwiona. To teraz jeszcze od razu pozbądźmy się takiej nici, która została nam po nabraniu oczek na przód albo na tył. Też zrobimy to używając igły. Od wewnętrznej strony, zobaczcie, biorę tą nitkę i tutaj w tej dolnej krawędzi, gdzie nabieraliśmy oczka, będę w kierunku środka najpierw przeciągać sobie tą igłę, w ślad za nią nitkę. Wykorzystując każdą taką pętelkę. Kilka do środka, do takiego miejsca, gdzie się zaczyna kolumna oczek prawych. No jak się zaczyna taka kolumna oczek prawych, to tutaj, zobaczcie znowu, pod każdą taką niteczką na drugą stronę i w przeciwnym kierunku to samo. Nożyczki odcinam i sprawa załatwiona. No to teraz już tak na absolutny koniec trzeba będzie zająć się dekoltem. Nabierzemy tutaj zaraz oczka. Jedno już jest, czeka sobie na agrafce i to jest oczko numer 1. Ponieważ jedno już mamy, to tutaj trzeba będzie nabrać nieparzystą liczbę oczek. Tak, żeby w sumie wszystkie oczka razem z tym dawały nam liczbę parzystą. I teraz ważna informacja jest taka, żeby starać się na tym dystansie, tutaj od tego miejsca do szwu na ramieniu i tutaj od szwu na ramieniu do tego miejsca nabrać taką samą liczbę oczek. Najpierw na druty, którymi będę dziergać, przenoszę to oczko, które sobie tutaj czekało. Agrafka już nie będzie mi potrzebna. I teraz rozpoczynam nabieranie oczek tą nitką, prosiłam, żeby jej dowiązać trochę więcej, która też do tego oczka dowiązana była. To oczko wyjęte jest z takiego miejsca, więc następne wyjmę tutaj obok. Jak sobie to wyrównacie, to będzie widać, że chodzi o to oczko właśnie. Będzie oczko numer 1. I teraz, bardzo podobnie jak to było w przypadku rękawów, z takich miejsc, czyli konsumując niejako tą pierwszą kolumnę oczek prawych, rozpocznę już tutaj, zobaczcie, od takiego miejsca jak to. Wyciągać będę nitki, wyciągać będę pętelki z każdego takiego miejsca, z każdej takiej przestrzeni. Dlaczego nie robię przerw jak przy rękawach? Dlatego, że tutaj będzie ściągacz, a tam był jersey. Różnica pomiędzy tymi ściegami jest taka, że jersey jest raczej płaski, neutralny dla dzianiny, ściągacz ją ściąga. Widać to dosyć dobrze na przykładzie tego dolnego ściągacza i później części korpusu dzierganej jerseyem, więc żeby nam się tutaj nic brzydko nie ściągało, tych oczek trzeba będzie nabrać więcej. Wyciągam z każdej takiej przestrzeni więc kolejne oczka, licząc je sobie po to, żeby wiedzieć, ile oczek później nabrać tutaj po tej stronie. Pamiętajcie, muszę nabrać ilość nieparzystą po to, żeby z tym pierwszym oczkiem liczba wszystkich była liczbą parzystą. No i teraz skończyła mi się ta nitka. Jeszcze może jedno oczko wyciągnę, żeby nie była taka długa. Skończyła się, więc do tej nici trzeba będzie dowiązać włóczkę z kłębka. Robię to tutaj, po tej wewnętrznej stronie. Wykorzystuję, tak jak przy łączeniu nitek z kłębka, węzeł żeglarski płaski. Mam nadzieję, że odrobiliście dokładnie lekcję. Jeżeli ktoś się boi przy tego typu dowiązaniu,
że to się rozsunie, rozwiąże. Można jeszcze jeden taki węzełek zrobić. Potem króciutko obetniemy znów te dwa fragmenty, a my już mając nitkę z kłębka nabieramy oczka dalej. Zobaczcie, tutaj oprócz tego pierwszego mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolejna przestrzeń to jest oczko numer 9. No i nabieram oczka dalej. 10, 11, 12. 29 mam do szwu na ramieniu. Tutaj z tego miejsca, gdzie jest szef, też wyciągnę sobie jedno oczko. 30. Po stronie tyłu będę wyciągać oczka spod takich dwóch nitek łańcuszka z kolei. To taki łańcuszek, który powstał w wyniku zamykania oczek prawych. Oczko numer 31, 32, 33, 34, 'Oczka po stronie tyłu nabrane. No i teraz, tak jak powiedziałam, jeżeli tutaj nabraliśmy 29 i 30 było wyciągnięte ze szwu, to też pierwsze oczko wyciągamy ze szwu, to będzie oczko numer 50, a kolejne 29, czyli do 79 wyciągać będziemy z kolejnych znów takich oto przestrzeni. Oczko 78 i 79 znów będzie wyciągnięte tutaj z tego miejsca. O, proszę bardzo, 79. 79 oczek nabranych, 29 do szwu, jedno na szwie, tutaj mamy tył i tutaj też jedno na szwie i 29. Razem z tym oczkiem, które sobie tutaj czekało na drucie, mamy tych oczek 80. W wersji różowej, tej grubszej, nabrałam 63 oczka, 23 po jednej stronie, 23 po drugiej, po jednym na szwie i 15 po stronie tyłu, czyli znowu liczba nieparzysta. Razem z tym oczkiem środkowym prawym mam tutaj 64 oczka, ale w tej wersji krótszej, dzierganej również z włóczki Highland 10, czyli cieńszej, ta ilość oczek, które tutaj mi się udało nabrać, jest również inna, bo w tym wypadku nie 79 jak w wersji białej, tylko 75, czyli o 2 oczka mniej tutaj na tych dystansach po jednej i po drugiej stronie zostało nabrane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście nabierali oczka w swojej dzianinie w sposób odpowiedni dla tego, co wyszło spod waszych drutów i mieli świadomość, że tego typu różnice mogą się pojawiać. 79, 75 w wersjach z Highland 10, czyli w wersjach z włóczek, które w 100 gramach mają 60 metrów bieżących włóczki, albo inna liczba nieparzysta, tak żeby z tym środkowym oczkiem wyszła liczba parzysta. Dla ściągacza jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, 63, 65 albo 61 oczek dla wersji grubszej, dzierganej z włóczki Highland 12, czyli tej, która w 100 gramach ma 40 metrów bieżących nici. No i teraz, moi drodzy, zaczynamy dzierganie ściągacza. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. To oczko środkowe zawsze będzie oczkiem prawym. Ono będzie takim miejscem wyznaczającym nam to wszystko, co się tutaj dzieje. Będziemy dziergać ściągacz jedno prawe, jedno lewe w okrążeniach i tym razem musicie pamiętać, żeby dziergając w okrążeniach, dziergać to wszystko techniką zachodnioeuropejską, czyli wasze oczka muszą być ułożone na zachód. To jest to pierwsze oczko prawe. Oczka lewe też dziergamy techniką zachodnioeuropejską. Prawe, lewe. Prawe, lewe. Jest to ogromnie ważne, ponieważ przy dzierganiu w okrążeniach, dziergając techniką słowiańską albo dziergając oczka prawe, zachodnioeuropejskie, a lewe
słowiańskie, te oczka mogą się przekręcać. Dziergamy pierwsze okrążenie ściągaczem jedno prawe, jedno lewe. Wszystkie 80 oczek, albo więcej, jeżeli trochę inaczej, albo z innej włóczki dziergaliście ten sweterek. Dziergamy parzystą liczbę oczek, czyli jeżeli rozpoczynaliśmy od oczka prawego, to ostatnie oczko w tym okrążeniu będzie oczkiem lewym. To już końcówka tego pierwszego okrążenia. Ostatnie oczko prawe i lewe. No i tutaj się zaczyna to kolejne okrążenie. Będzie je bardzo łatwo zidentyfikować, bo to będzie, tak jak powiedziałam, zawsze to pierwsze środkowe oczko prawe. Gdybyście mieli jakikolwiek problem, można sobie to zaznaczyć, to miejsce zaznaczyć, albo znowu używając tej samej agrafki, na której to oczko czekało na dalszy rozwój wypadków, albo nawet zwykłym spinaczem biurowym można sobie tutaj to miejsce oznaczyć. Ale tak jak powiedziałam, ono jest bardzo charakterystyczne i bardzo widoczne, więc przy każdym kolejnym okrążeniu będzie je widać jak na dłoni. To było pierwsze okrążenie. I teraz już od razu w tym miejscu zaczynamy przerabiać 3 oczka razem w taki sposób, żeby to środkowe oczko prawe było na wierzchu. Tutaj mam oczko lewe, prawe i lewe. Przenoszę to oczko prawe na prawy drut, ale tutaj tak od przodu robótki. I teraz za robótką wbijam lewy drut w oczko lewe, które było ostatnim oczkiem w tym okrążeniu. Wyciągam prawy drut z obu tych oczek. Te dwa przerabiam razem jak prawe, bez względu na to, czy one są tutaj lewe czy prawe, to nie ma znaczenia. I przeciągam pod oczkiem z drutu prawego. To oczko na prawym drucie muszę odwracać w kierunku wschodnim, po to, żeby się ono tutaj nie krzyżowało. No i jadę kolejne okrążenie ściągacza, jedno prawe, jedno lewe. W każdym kolejnym okrążeniu liczba oczek będzie nam się zmniejszała o 2. To jest okrążenie numer 2. Dziergamy znów dookoła. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Kolejne okrążenie dobiega końca. Tym razem ostatnie oczko to oczko prawe. No i zobaczcie, teraz sąsiedztwo tego środkowego oczka prawego stanowią oczka prawe właśnie. W następnym okrążeniu to będą oczka lewe, potem znowu prawe, znowu lewe i tak na zmianę. No i znów odwracam sobie to oczko w kierunku wschodnim, to środkowe. Lewy drut wbijam w przerobione ostatnie oczko prawe. Wyciągam prawy drut z obu oczek. Łapię to oczko środkowe wiszące tutaj właśnie. I znów te 2 oczka od drugiego w pierwsze, czyli przerabiając jak 2 razem jak prawe w stronę prawą, przerabiam je razem i przeciągam pod tym środkowym oczkiem prawym. Dociągam sobie te nitki, no i kolejne okrążenie oczko lewe, oczko prawe to będzie już okrążenie numer 3. Ostatnie oczko trzeciego okrążenia to znowu oczko lewe. No i znów robimy dokładnie to samo, czyli prawe oczko na prawy drut, tak żeby było odwrócone w kierunku wschodnim. Lewy wbijam z tyłu w ostatnie oczko, zdejmuję, łapię i teraz te 2 przerabiam razem. Jak prawe, dociągam sobie tą nitkę tutaj i to oczko przeciągam pod tym oczkiem środkowym. No i w ten sposób okrążeniami dziergam kolejne okrążenia. Teraz będzie okrążenie numer 4, które rozpocznie się znów od oczka prawego. Znów dochodzimy do ostatniego, które także jest oczkiem prawym i przerabiamy 3 razem na środku w taki sposób, żeby to środkowe oczko prawe wędrowało sobie górą.
Do takiego dziergania w okrążeniach można wykorzystać krótszą żyłkę, która ma rozmiar 60 cm, ale można sobie również pomagać w taki oto sposób. Zobaczcie, ja tutaj w dowolnym miejscu wyciągnę kawałek żyłki ze wszystkich oczek. Miejsce dowolne, ponieważ ten punkt, w którym rozpoczyna się kolejne okrążenie, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, jest bardzo mocno identyfikowalna. No i w takim przypadku, kiedy tą żyłkę wyciągniemy, kolejne oczka plisy przy dekolcie będą się dziergały o wiele wygodniej. Tutaj, jak widzicie, dziergam plisę włóczką Highland 12, czyli tą grubszą. Ona oczywiście będzie odpowiednio mniejsza, to znaczy będzie się składała z odpowiednio mniejszej liczby rzędów. Ale w każdym przypadku to oczywiście od Was zależeć będzie, ile ostatecznie tych okrążeń wydziergacie. No i u mnie sytuacja wygląda tak. Przerobiłam 9 okrążeń. Teraz będę już oczka zamykać. Wy natomiast możecie zrobić jeszcze jedną rzecz. I zamykając oczka, pamiętajcie, żeby robić to w tym okrążeniu, którym w sąsiedztwie tego środkowego oczka prawego są tutaj oczka lewe. Czyli w 7., 9., 11., 13 okrążeniu, jak zwał, tak zwał. Ja decyzję o tym, że to jest już ten czas i ten moment, podjęłam po założeniu tego sweterka na siebie i przymierzeniu, czy ta wysokość plisy jest dla mnie odpowiednia. Ona może być oczywiście mniejsza, może być jeszcze większa, może stanowić taki rodzaj golfu, bo w takim momencie możemy teraz już dziergać na okrągło tylko ściągacz, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, bez przerabiania 3 oczek razem tutaj w środku, czyli to oczko środkowe prawe po prostu przerabiać jak oczko prawe i pociągnąć sobie ten golf do góry na dowolną wysokość, która nam odpowiada. Ja będę oczka zamykać, no i zamykamy oczka tutaj przy plisie, przy dekolcie, dokładnie tak samo jak robiliśmy to przy ściągaczu rękawa. Mam nadzieję, że te lekcje odrobiliście w odpowiedni sposób. Pierwsze oczko przerabiamy jak oczko prawe. Ono było odwracane zawsze w kierunku na wschód, więc przerobiłam je techniką wschodnioeuropejską. No i teraz wybierając jedną z metod, którą pokazywałam przy ściągaczu rękawa, czyli albo oczka lewe, przerabiamy jak lewe i przeciągamy pod tym oczkiem z drutu prawego, prawe jak prawe i pod oczkiem z drutu prawego, albo oczka lewe zamykamy przerabiając 2 razem jak lewe, czyli nitka przed robótką i 2 razem jak lewe. W przypadku oczek prawych nitka za robótką, oczko z prawego drutu na drut lewy i 2 razem jak prawe. Tutaj już wybierzcie sobie tą metodę, która Wam bardziej odpowiada. Zamykamy oczka w tym kolejnym okrążeniu od pierwszego aż do ostatniego i tutaj też trzeba będzie na bieżąco kontrolować, patrzeć, jak wygląda ta linia zamykanych oczek. Gdyby się znowu robiła jakaś falbanka, coś wyglądało nieładnie, trzeba wrócić, otworzyć kilka oczek, zamykać je z większą siłą nacisku. Gdybyście mieli problem z dociskaniem tych oczek, to pamiętajcie, że zamiast tego drutu możecie wykorzystać jakikolwiek cieńszy i takim cieńszym drutem zamykać sobie oczka. Będzie prościej utrzymać taką ciasną linię zamykanych. Zamykamy oczka, obserwujemy robótkę. Po przerobieniu zawsze dociskamy sobie tutaj tą nitkę. No a my spotkamy się po zamknięciu wszystkich tutaj na końcu. Końcowa końcóweczka. Ostatnie oczka zamykamy. To było oczko lewe. Tutaj przy przymierzaniu, o którym mówiłam Wam przed momentem, pociapałam sobie sweter szminką. Ale to nic, bo ja ten sweter za chwilę wypiorę. Właśnie dlatego wykorzystuję w swoich dzianinach tylko i wyłącznie mieszanki, żeby można było swetry prać w pralce. Oczywiście w programie do prania wełny, tylko i wyłącznie. I w temperaturze nie przekraczającej 30 stopni, a najlepiej w wodzie zimnej, żeby w takich przypadkach nie martwić się usunięciem zabrudzeń. Raz jeszcze przeciągnęłam pętelkę. Odetnę sobie teraz trochę więcej włóczki, bo tą nitkę zaraz będę chować. Dociskam tu wszystko mocno, wyciągam teraz tą niteczkę, zaciągam. Druty idą w odstawkę, a ja biorę igłę, tą samą, z którą, jak ja mam nadzieję, już zdążyliście się zaprzyjaźnić. Nawlekam sobie
nitką. No i teraz zobaczcie, trzeba będzie te dwa fragmenty połączyć. Tutaj mamy kolumnę oczek prawych, wbijam sobie więc igłę tutaj od środka, przeciągam tą nitkę od zewnątrz, kotwiczę ją ładnie równo, trzeba będzie sobie tą igłą pooperować. No i teraz tutaj w tej kolumnie oczek prawych po lewej stronie, sąsiadującej kolumnie oczek prawych, będę sobie tę nitkę chować. Tak jak to już widzieliście poprzednio, zaczepiam ją o takie oto niteczki, biegnę w kierunku tego miejsca, gdzie oczka były nabierane. Dotarłam do niego, no to jeszcze kilka w jedną stronę, na drugą stronę i kilka takich przeciągnięć w przeciwnym kierunku. No i tutaj już możemy tą nitkę, tak jak poprzednio, odciąć. Kwestia dekoltu załatwiona. No to teraz można będzie jeszcze pochować takie niteczki, dokładnie w taki sam sposób, w jaki widzieliście to przed momentem. Tutaj w tych szwach albo w szwie na ramieniu odcinamy krótko. Tutaj jest jeszcze to miejsce, w którym dowiązywaliśmy nitkę z kłębka. Ja sobie ten węzeł rozwiążę, bo widzicie, że się tutaj zrobiła taka proszę bardzo, przestrzeń spora, więc go rozsupłam, zawiążę raz jeszcze, ale mocniej. No i znowu te tak zwane supełki naprzemienne, czyli węzeł żeglarski płaski i króciutko obcinam. I to by było na tyle. Z mojej strony to już wszystko. Teraz wystarczy jeszcze sweter wyprać. Dzięki temu, że używamy mieszanek, możemy sweter prać w pralce, ale tylko i wyłącznie w programie do prania wełny. W żadnym innym. W temperaturze maksymalnej 30 stopni Celsjusza, a najlepiej w zimnej wodzie. Trzeba będzie ten sweter odwirować na 700-800 obrotów, żeby nie sechł przez 2 najbliższe tygodnie, a potem rozłożyć najlepiej na desce do prania, na której wcześniej położycie ręcznik, ukształtować go sobie, wyrównać wszystkie oczka i z dumą, ogromną satysfakcją z własnoręcznie wydzierganej dzianiny nosić, nosić i nosić. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy kurs, że podobał Wam się dzisiejszy kurs. Jeżeli tak, to koniecznie odwiedzajcie mój kanał. Pamiętajcie, żeby kliknąć w dzwoneczek, który poinformuje Was o każdym nowym filmie, żeby udostępnić ten kurs znajomym, przesłać go dalej, bo nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że chętnych do dziergania tego typu swetrów będzie dużo więcej. Do zobaczenia i do usłyszenia.